Trudy podróży były też bardzo ciężkie, bo to dziecko było malutkie, 4 osoby w samochodzie, upał niesamowity, kilkakrotne zatrzymywanie się, wiadomo, żeby dziecku przygotować jeść w gorącu, w upale, za czym dojechaliśmy do Włoch. To było przez wszystkie kraje socjalistyczne. W Jugosławii mieliśmy troszkę postój, ponieważ 3 razy wracano nas z granicy i musieliśmy wracać i próbować w 3 punktach granicznych ze względu na to, że zobaczyli, że to jest cała rodzina i odczytali to, że my chcemy po prostu wyjechać z Polski na stałe, na co wskazywały nasze bagaże i wszystko, co zabraliśmy, ponieważ, tak jak mówię, było 2 dzieci i trudno było nie zabrać tych rzeczy, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że gdzieś zamieszkanie ewentualne to będą i koszty i wszystko, co się z tym wiąże, dlatego tego bagażu mieliśmy, a władze na granicy zdecydowały i myślały, że my też była możliwość, że na handel wieziemy mnóstwo tych rzeczy, także że kazano nam zapłacić cło, za co nie byliśmy w zasadzie przygotowani. Wyjazd kosztował nas znaczną sumę, nie byliśmy przygotowani na dodatkowe opłaty, ale już pod 3. podejściem zdecydowaliśmy, że dłużej męczyć dzieci i siebie po prostu nie będziemy, musieliśmy zapłacić taką sumę, jaką od nas oczekiwano. No i jak dano nam znać, że możemy jechać, to po prostu byliśmy już szczęśliwi i że zadowoleni, że to się ten trud nie poszedł na marne, że się udało. Także dojechaliśmy do Rzymu, do znajomych, którzy oczekiwali na nas. Tam żeśmy spędzili noc i później mąż pojechał na tak zwaną kwesturę, czyli to jest na oddział taki na policji, gdzie musieliśmy się zameldować, że jesteśmy. Po tym meldunku dali nam schronienie, zakwaterowali nas tymczasowo na kempingu, chociaż wcześniej, za czym to trzeba było 2 tygodnie czekać na to zakwaterowanie. Także spaliśmy pod golutkim niebem w samochodzie albo koło samochodu, z malutkim dzieckiem, któremu trzeba było przygotować i jedzenie, i jakieś godziwe warunki, mycie, co niestety nie za bardzo się nam udawało i były ku temu warunki. Także dziecko malutkie, czasem się zdarzało, że musiałam umyć w fontannie. Przenieśli nas do Ostii i w Ostii był ten właśnie kemping, na którym były tak zwane bungalowy i w jednym z tych bungalowów dostaliśmy taki pokoik z kuchenką i tam żeśmy zamieszkali z dziećmi. A jeszcze nawiasem mówiąc, był męża brat, ponieważ był to jego brat, dokwaterowali go do nas, ponieważ była rodzina, bo gdyby był, singli, każdy z singli, czyli samotnych osób, był dokwaterowany do rodziny. Także brat męża mieszkał z nami, co było dodatkowym utrudnieniem, bez komfortu, przynajmniej dla mnie jako kobiety, także to takie po prostu musieliśmy zaakceptować trudności tego pobytu. Nie myśleliśmy, że to będzie aż tak długo. Liczyliśmy na krótszy tam pobyt, ale niestety było to prawie 3 lata. Miejscowość, w której mieszkaliśmy, nazywała się Ostia i mieszkaliśmy na tym kempingu, który się nazywa Castelfusano. To były dla mnie przynajmniej jako dziecko takie długie wakacje, mimo że chodziłyśmy do szkoły,
ale mieszkaliśmy w takim miejscu, które było bardzo, nie wiem, wakacyjne można powiedzieć, dlatego że były takie długie szeregi, domy takie jakby szeregowe, jeden doczepiony do drugiego, które kiedyś, zanim my żeśmy przyjechali, służyły dla ludzi, żeby wynajmowali sobie po prostu taki jednopokojowy bungalow. Także tam mieszkaliśmy, było pełno dzieci, także miałyśmy bardzo dużo wolności. Jeszcze nawet więcej niż dzieci, które mają w Polsce, jak się wychodzi na dwór. I ta mama się nie pyta, gdzie idziesz, ale przynajmniej... A tutaj było po prostu, ponieważ to było też zamknięte, to było na takim miejscu, który był właściwie kempingiem, to żeśmy wychodziły rano i wracały wieczorem, zwiedzały, były 2 baseny, zwiedzałyśmy różne inne miejsca, jak w wakacje Włosi przyjeżdżali do tych swoich przyczep czy tam domków, no to trochę się więcej działo, ale jak już się kończyły wakacje i my tam cały czas zostawaliśmy, to my żeśmy mogły wtedy wszędzie chodzić, wszystko było wolne i otwarte, także było naprawdę duża wolność. Dlatego, że nie byłam sama, bo byłam z rodziną i nie byłam też jedynym dzieckiem w tej sytuacji, bo było nas przynajmniej z 10, później tam się troszeczkę rozjechali ludzie, ale miałam bliskie koleżanki i tak jakoś trzymałyśmy się razem. Nie pamiętam, żeby to było jakieś tam takie wielkie przystosowanie się czy zmiana. Po prostu było inaczej, ale widocznie czułyśmy się na tyle bezpiecznie i ja się czułam na tyle bezpiecznie, że nie było jakichś wielkich takich, co teraz będzie, pytań. Wiedziałam, że to było tymczasowe, bo cały czas, ponieważ to była taka mała grupa, znaczy no nie wiem ile było ludzi, teraz nie potrafię powiedzieć. Była grupa ludzi, którzy wszyscy byliśmy w tym samym czasie, w tej samej sytuacji i wszyscy rozmawiali, gdzie jedziecie, kiedy jedziecie, ci już pojechali, także wiedzieliśmy, że to jest tylko na razie i od początku mój tata mówił o Australii, ponieważ on miał jakichś tam kuzynów w Australii, których poznaliśmy, bo akurat byli w Polsce na wizycie może rok przed naszym wyjazdem, także mieliśmy okazję ich poznać. Ja poznałam, tata zobaczył jeszcze raz. Także cały czas była rozmowa o Australii, także nie było to dla mnie, ja nie miałam oczekiwania, że tam będziemy długo. Chociaż byliśmy prawie 3 lata, 2,5 roku powiedzmy.